Witam serdecznie ponownie na warsztacie na kanale U Białego. Dzisiaj taki specyficzny odcinek wieloletniego użytkownika, jakim byłem, butów, obuwia roboczego Beta. Oczywiście te buciory, które tu widzicie, to nie jest Beta. Ale co ja mogę powiedzieć dość krótko i zwięźle na temat tych butów. Użytkowałem je przez chyba kilka lat w ilości między 6, 7 a 10 sztuk, pewnie do 10 par tych butów zorałem. No i co chciałbym powiedzieć? Buty no robocze, wysokie oczywiście, to mówię o tych wyższych butach, tych modelach za kostkę, z tymi spełniające wszystkie te normy przeciwprądowe, przeciwprzebiciowe, metalowe czuby i tak dalej, czyli niby solidne, robocze buty, które mają nas tam chronić, być wygodne, ciepłe i nieprzemakalne niby. No i co? Najpierw użytkowałem te modele trochę tańsze, po jakimś czasie się dowiedziałem, że są wyższe modele, no ale takie, mówię, z około 100 kilkadziesiąt do 150 zł kosztowały te buty. No i jakie moje odczucia? Po kilku dniach w tych butach ewidentnie po prostu śmierdzą nogi. Normalnie w normalnych butach skórzanych, zimowych, adidasach nie mam takiego problemu, nie mam takiej przypadłości. No a w butach Bety wykonane prawdopodobnie pewnie w większości z plastiku, no i te nogi jednak tam się kiszą. No ale powiedzmy, to do przełknięcia, można buty wietrzyć, nogi myć, nie wiem, zasypać czymś, odszczurzyć i tak dalej. No ale co, no to jest najmniejszy problem. Nosicie buty miesiąc, dwa, praktycznie nowe. Poleci trochę wody, trochę rosy, strawy, nogi mokre. Przepuszczają. Mimo że jeszcze nie są porozklejane, są prawie nowe, puszczają wodę, mimo że je tam można napastować, zapastować, zabezpieczyć. Bardzo szybko przemakają. Wystarczy, że tu polerowałem lampy na warsztacie, nie wiem, trochę polałem szlaufem, coś tam mi pokapało na tego buta. Nawet nie mówię o jakimś chodzeniu po kałużach, po kolana i tak dalej. Mówię o takim po prostu opryskaniu wodą. Przemakają, wsiąkają, chłoną wodę. Następna sprawa, już nawet po 3 miesiącach odklejają się tutaj te boki, te gumy, czyli bardzo łatwo się rozklejają. No tam nie licząc jeszcze rwących się sznurówek, bardzo szybko te sznurówki się rwą, trzeba je albo skracać, albo wymieniać. No tragedia. Te buty się po prostu utylizują w oczach. Oczywiście mówię o użytkowaniu w warsztacie profesjonalnym, czyli 5-6 dni w tygodniu, to pewnie w tych butach się spędza, nie wiem, 8-10 godzin, a czasami nawet i kilkanaście godzin, czyli mówię o hardkorowym chodzeniu, no wiadomo, na spacery w góry w tym nie chodzimy, no ale jednak ta noga cały czas tam pracuje w tym bucie, nie? Czasem się gdzieś jakiś olej poleje, jakaś chemia i tak dalej, więc te buty są narażone, wiadomo, no, w użytku profesjonalnym. Nie wiem jak to w budowlance, mówię warsztatowo, typowo warsztatowo. No i tak, po już wielu parach, no tak jak mówię, podejrzewam, że w sumie około 10 par zryłem tych butów. Postanowiłem sprzedawcy się zapytać, czy ma może jakieś jeszcze lepsze te buty. No okazało się, że jeszcze są jakieś model wyższe, lepiej wykonane, około chyba 200 zł, czyli pewnie 1/3 albo nawet więcej ceny droższe, i to też jest Beta. Tam ma noga lepiej oddychać i tak dalej, mają być lepiej wykonane. No dobra, nie ma problemu. Po tylu latach zawodów tak przykleiłem się do tej firmy niepotrzebnie, kupiłem ten model wyższy. Te buty, uwierzcie mi, po miesiącu, może 2, porozklejały się, tak samo chłonęły wodę jak te pozostałe. No i generalnie po trochę więcej jak pół roku całe te podeszwy
w jednym i w drugim tym bucie porozklejały się, no buty się nie nadawały. Jedne miałem takie odłożone, bo raz nawet uznali mi reklamację, raz nawet pokusiłem się oddać na reklamację i miałem gdzieś te buty odłożone, takie w szafce, stały, jedne troszeczkę tylko rozklejone. Wziąłem je jako zastępcze, mówię, nie, jedne się, ten nowszy model się rozwalił, wezmę tamte, bo mówię, tych butów bardzo dużo miałem, jedne jak oddałem na reklamację, no to wiadomo, musiałem kupić nowe, więc tam jedne sobie odłożyłem do szafki, jak kupowałem nowe, takie względnie jeszcze niedokończone, takie, no można powiedzieć, nieporozklejane, jeszcze nie schodzone. No i te buty już po tygodniu też mi zaluwy odeszły, podklejały się, tak jakby, nie wiem, czy czas leżenia w tej szafce jest niższy, czy nie wiem, po prostu mają jakiś wbudowany program autoutylizacji. No i oczywiście reklamacji na ten droższy model, który był noszony, tak jak mówię, około pół roku, reklamacja nie została uznana. Ja nawet nie pamiętam, czy te buty w sumie z tej reklamacji odebrałem, czy nie. W każdym razie, bo to był dramat. No a buty nie tanie, tak? No, wiadomo, no, chce się mieć w warsztacie solidne, coś spadnie na nogę i tak dalej. Lepiej mieć zdrowe nogi, całe, niż później jakieś kłopoty, zwolnienia, utykanie i tak dalej, więc buty muszą być, wiadomo, w jakiejś tam pracy fizycznej solidne. No i co? I teraz po tych wielkich zawodach, ale przyzwyczajeniu i przyklejeniu się do tej firmy, zaufaniu, postanowiłem, że pojadę sobie do marketu, bodajże to był chyba do Leroya, nie będę tu reklamował, bo każdy jeden market, po prostu postanowiłem kupić najtańsze buty robocze marketowe. No i przewertowałem tam wszystkie półki i te, które właśnie Wam pokazuję, kupiłem za około 120 zł. Około 120 zł kosztowały. Jedne z najtańszych, z tymi spełniające wszystkie te normy, bodajże S1 czy coś takiego, ale nie chcę skłamać, czyli nieprzebijalna podeszwa, metalowe czuby i tak dalej. I teraz tak, mija kilka miesięcy, poleruję lampy, chodzę po trawie i tak dalej, buty nie przemakają. Niebywałe. Zwykłe, marketowe, najtańsze buty. Nie wiem nawet jaka to firma, nie chcę tu pokazywać, reklamować. Po prostu no daję to tak jakby ten filmik do rozważenia, że warto czasem przetestować co innego. I teraz tak, nie rozklejały się po kilku miesiącach, nie przemakały. Musiałem, nie wiem co, szlaufem chyba wody sobie nalać do środka, żeby miał trochę wody. Nie ma tu nadmiernego jakiegoś właśnie plastiku takiego czy coś, że te nogi śmierdzą. Sznurówki bodajże, znaczy nie, no na 99% to są jeszcze, buty mają prawie rok. Sznurówki, jak widać jeszcze niebieskie, czyli w kolor butów, czyli to są jeszcze oryginalne sznurówki, nie rozwaliły się. Oczywiście nie powiem, że w kilku miejscach gdzieś tu delikatnie się rozkleiły minimalnie, ale są do podklejenia. Bety też próbowałem podklejać, ale tak jak mówię, no nic to nie dawały i tak wsiąknęły wodą. Ale mimo, że tu gdzieś tam już po około roku, mówię, ciągłego użytkowania, praktycznie po 6 dni w tygodniu, ciężko, no lekko nie miały, ciężko miały te buty i mają zawsze u mnie ciężko, bo wiadomo, jak mamy życie w Polsce, człowiek się przepracowuje, dużo się spędza w pracy, więc te buty, można powiedzieć, śmigają cały czas. No i co? Noga nie śmierdzi, sznurówki jeszcze się nie porwały, są oryginalne. No oczywiście ta skóra, ja ich tu nawet nie pastowałem, już trochę się to powycierały. Skóra, czy tam nie wiem jak to zwał. Tu nawet jest jakieś uszkodzenie, gdzieś coś może kopnąłem w jakiś metal. Ale tak jak mówię, nic mi się z palcami nie działo. Są to buty bezpieczne. Gdzieś tam po jakichś gwoździach, też metalach chodziłem, nic tu się z nimi nie stało. I mimo tych jakichś tam minimalnych rozklejeń, po roku czasu te buty nie puszczają wody, nie śmierdzą jakoś nadmiernie. No wiadomo, że buty robocze nie będą jak pachniały fiołkami, no ale mówię, nie ma czegoś takiego, że zdejmujesz buty, idziesz, siadasz przy biurku i aż Cię odrzuca, nie? Także można się zdziwić, że kupując buty gdzieś tam nawet w jakimś markecie najtańsze, że one będą lepsze od tych markowych. Także uważam, że firma Beta jest przereklamowana.
Pewne narzędzia ich na pewno działają, ale teraz jest tak. Kiedyś Beta miała taką strategię, że coś tam się zepsuło, oni uznawali reklamacje, dawali Ci nowe, czekałeś tydzień, dwa. Teraz jest dramat, bo kilka razy coś tam reklamowałem, po prostu nie uznają reklamacji. Ciężki to jest temat, więc ja tych butów tego typu, bo być może inne jakieś robią, które są dobre, czyli te zakostkę z tymi wszystkimi normami przeciwprądowe, przeciwprzebiciowe i tak dalej, to ja tych butów Bety nie polecam. Nie polecam, uważam, że to są stracone pieniądze, czas, bo to i tak jak ja mówię, oddawałem na reklamację. Coś robisz, masz buty mokre, nieprzyjemnie, później musisz robotę dokończyć i Ci chlupie w tych butach, także uważajcie, jak kupujecie, przetestujcie, jeżeli Wam to się nie sprawdzi, spróbujcie inne, nie ma co iść, bo ciuchy Bety też testowałem, myślę, że ciuchy, ubrania są trochę lepsze, aczkolwiek teraz testuję trochę inne, będę miał porównanie, bo też się te ciuchy się rwały, no jakoś tam działały, ale tu nie chcę się wypowiadać, bo dopiero niecały rok testuję inne, dopiero nawet pół roku może, więc jak przetestuję, to może kiedyś się wypowiem na temat ubrań, ale jeżeli chodzi o obuwie, buty, tego typu właśnie trzewiki, bo to są praktycznie kolorem się różni, w Becie wiadomo jest pomarańczowy kolor, tu jakieś tam niebieskie, także nie polecam. Można kupić, mówię, zwykłe, gdzieś tam marketowe, nie wiem czy tu będzie widać, nawet nie widać, już wytarta plakietka, także macie nawet dla porównania, że to nie są nowe buty. W każdym bądź razie uważajcie na tą Betę, uważajcie na te buty, bo to często są stracone pieniądze. Buty się utylizują samoczynnie, więc no nie warto, mi się wydaje, tak jak ja wydałem 200 zł na buty robocze, które się rozsypały po dosłownie, nie wiem, 3, 4 czy 5 miesiącach, już nic z nich nie było, były nie do wykorzystania już. Żeby chociaż pochodziły rok, no mówię, ja to tak daję butom roboczym przy ciężkiej pracy, niech one rok pośmigają, to już jest dobrze, no ale 3, 4 czy ileś miesięcy, no to dla mnie jest przesada, to by na buty człowiek nie zarobił. A mam jakieś tam zimowe buty, za które też dałem 250 czy ileś złotych, to już chyba z 5 zim w nich chodzę. Takie oczywiście do użytku cywilnego, nic się z nimi nie dzieje. Także mówię, uważajcie na tą Betę, jest to firma według mnie przereklamowana, bazuje na jakiejś tej swojej etykietce, plakietce, a nie do końca reprezentuje jakość, no i te reklamacje nie przechodzą, także mam nadzieję, że to komuś pomoże. No i z tym akcentem chciałem zakończyć. Dziękuję, zapraszam do subskrypcji. Na pewno będę testował różne inne rzeczy też, bo to wiadomo, no trzeba czasem lat, żeby coś dobrze wytestować. Ja nie testuję tak jak niektórzy, że dostaję coś za darmo od firmy, nie użył tego albo ma to dzień czasu i daje jakąś recenzję. Nie, to jest opinia wieloletniego użytkownika, wiele lat to użytkowałem. Więc dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, jeżeli się podobało i zapraszam do innych moich filmów. Pozdrawiam, hej, cześć.